Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dostałem kilka próśb, żeby przyjrzeć się sytuacji na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Białopodlaską a granicą z Białorusią. W filmie spróbuję wyjaśnić, chociaż pokrótce, na czym polega tutaj problem. Polska posiada z Białorusią 6 przejść drogowych. Znajdują się one w następujących miejscowościach: Kuźnica w ciągu drogi krajowej nr 19, Bobrowniki w ciągu DK65, Połowce w ciągu DK66, Kukuryki w ciągu DK68, Terespol w ciągu DK2 oraz Sławatycze w ciągu DK63. W związku z obecną sytuacją polityczną czynne są tylko 3 przejścia graniczne, czyli Bobrowniki, Kukuryki i Terespol. Z tych 3 tylko 2 przeznaczone są dla aut ciężarowych. Są to Bobrowniki i Kukuryki. Zamknięte jest od roku bardzo ważne dla ruchu tranzytowego przejście w Kuźnicy. Z tego powodu przejście w Kukurykach stało się wraz z przejściem w Bobrownikach głównymi przejściami dla aut ciężarowych Polski z Białorusią, a także pośrednio Polski z Rosją. Ruch pojazdów ciężarowych, który tutaj od zawsze był duży, od kilku miesięcy jest ogromny. Droga krajowa nr 2 jest drogą jednojezdniową o 2 pasach ruchu wraz z pasami awaryjnymi po obu stronach. Jej szerokość to około 11 metrów. Problem, jaki tu występuje, polega na tym, że z racji ilości ciężarówek jadących do granicy oraz braku parkingu przy granicy, kolejka ciężarówek stoi w 2 rzędach. Nie powinno tak być. Kolejka powinna być tylko na pasie awaryjnym. Wtedy pojazdy osobowe jadące w stronę granicy jechałyby swoim pasem, a pojazdy jadące od granicy w stronę Warszawy jechałyby swoim. Niestety, ale w obecnej sytuacji pojazdy ciężarowe zajmują 70% szerokości całej jezdni, więc dla pojazdów poruszających się w stronę Warszawy pozostaje około 3-4 metrów szerokości. Nie ma natomiast miejsca dla pojazdów osobowych jadących w stronę granicy, więc zaczynają się dziwne manewry. Największy problem pojawia się jednak wtedy, gdy jakiś kierowca ciężarówki, który nie jedzie do przejścia granicznego, postanowi wyprzedzić całą kolumnę stojących aut pasem przeznaczonym do jazdy w przeciwną stronę. I właśnie taką sytuację widzimy na filmie. Kierowca ciężarówki, któremu zabrakło cierpliwości, postanowił wszystkich wyprzedzić, jednak na swojej drodze spotkał auta jadące poprawnie w przeciwną stronę. W taki sposób powstaje całkowita blokada drogi, bo auta już się teraz nie mają jak wyminąć. Panowie kierowcy dużych aut, wiecie dobrze, że w moich filmach bardzo szanuję waszą pracę, ale to, co robicie tutaj, to jest całkowicie niedopuszczalne. W czwartek zmarła kobieta w karetce, ponieważ karetka utknęła w korku. Wiem, że jest tam sporo policji, która ratuje sytuację, ale widać, że cały czas problem jest ogromny. Codziennie kolejka jest zazwyczaj do wsi Zalesie, czyli około 20 km od granicy, ostatnio jednak sięga prawie do Białej Podlaskiej. Natomiast najdłuższa kolejka ciężarówek na początku wojny na Ukrainie sięgała aż do Międzyrzeca Podlaskiego, czyli około 60 km od granicy. W projekcie autostrady A2 z Białej Podlaskiej do Kukuryk jest budowa parkingu buforowego tuż przy granicy. Taki parking, jeśli byłby odpowiednio duży oraz byłby dobrze zarządzany, mógłby spowodować koniec korków na DK2. Jednak autostrada A2 z Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią na razie nie będzie budowana, co jest w obecnej sytuacji zrozumiałe. Natomiast dużym problemem jest to, że z tego powodu nie będzie też na razie realizowany parking buforowy. Uważam, że należy w pierwszej kolejności dążyć do jak najszybszej budowy parkingu i fragmentu autostrady pozwalającego na dojazd do niego. A główna część przygranicznej A2 może czekać na lepsze czasy, bo niewątpliwie nie jest to teraz kluczowy odcinek w skali kraju. W 2024 roku autostrada skończy się w Białej Podlaskiej i dalszy jej los nie jest na razie znany. Opracowywany jest dla niej póki co projekt budowlany. Kolejną sprawą, o której mi piszecie, jest tempo odprawy granicznej. Z powodu sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś kontrole są bardziej szczegółowe, przez co mniej pojazdów jest odprawianych. Poza tym zbliża się okres świąt katolickich i Nowego Roku, a następnie świąt prawosławnych i Nowego Roku. Kierowcy, co wiadomo, chcą wrócić na święta do domu, więc następuje kumulacja różnych zbiegów terminów. Dodatkowo turyści z Białorusi, którzy zrobili zakupy w Unii Europejskiej, często oczekują na potwierdzenie dokumentów do zwrotu VAT. To, co się dzieje na DK2, jest sytuacją niedopuszczalną. Dla kierowców aut osobowych jadących tranzytem oraz dla ludzi tu mieszkających jest to codzienna udręka i męczarnia. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mają problem dostania się do pracy czy szkoły.
Ciężarówki są zaparkowane na pasie awaryjnym w taki sposób, że czasem wjazd na posesję ma ponad 2 metry luzu lub czasem w ogóle go nie ma. Wyjeżdżając z posesji nie widać zupełnie nic ani z lewej, ani z prawej strony. Trzeba wyjeżdżać po centymetrze z nadzieją, że wzbudzi to ostrożność wśród jadących wzdłuż drogi. Często kierowcy ciężarówek zasłaniają znaki stojąc na poboczu. Przez to jadąc autem osobowym kierowca nie wie, czy jest to teren zabudowany, czy nie oraz jakie jest ograniczenie prędkości. Inna sprawa, o której mi piszecie, jest taka, że kierowcy chodzą pomiędzy ciężarówkami i trzeba bardzo uważać. Istnieje ogromne ryzyko potrącenia kierowcy wysiadających z ciężarówki. Kolejna bardzo ważna sprawa to śmieci, jakie możemy spotkać przy drodze. Wystarczy jeden dzień, by na poboczu kierowcy pozostawili po sobie ogromny syf. Nie rozumiem, jaki jest problem odkładać śmieci do worka i wyrzucić go później do śmietnika, który jest na drodze dojazdowej do terminala. Pobocze oraz teren za rowem wygląda, jakbyśmy byli na wysypisku śmieci. Materiały, które widzicie, pochodzą od Dominika Kaczora. Wklejam adres do jego strony internetowej. Jeśli szukacie fotografa lub kamerzystę na imprezę z okolic Białej Podlaskiej czy Terespola, to jest to odpowiednie miejsce. Na koniec filmu zamieszczam rozmowę z kierowcą ciężarówki, panem Stanisławem, który również stoi w tym korku. Moim zdaniem, wie pan, winni są kierowcy, sami, którzy stoją w korku. Jedni z siebie, drugich objeżdżają, mają lipne papiery, bo to policja nie jest w stanie tego skontrolować na drodze i połowa kierowców to sobie w biurze szefie mu wypisze, że ADR-y wiezie, albo jakieś, wie pan, łatwo psujące się materiały, albo jakieś inne pierdoły. Papier wszystko przyjmie, wie pan. No jasne. I blokują te granice, a tam ci się znowu, ci są uczciwie, stoją w kolejce, to znowu się wkurzają i tak, wie pan, wyjeżdżają jedni drugim i to już trwa tygodniami, nie? To już był w ogóle ewenement, bo to stanęło w ogóle na parę godzin, cała droga stanęła całkowicie. To ja sam stałem 2 godziny dzisiaj, bez ruchu, bez najmniejszego, no, a kolega od rana z Białej Podlaskiej to jest 20 parę kilometrów do Małoszewic, tak samo nie mógł dojechać, bo to, wie pan, no. Zacznijmy od tego, że to wszystko idzie na Rosję, tylko pod inną przykrywką, bo to jadą samochody niby rosyjskie, już nie jadą, ale jadą, wie pan, Mołdawia jakiś, Kazachstan, coś tam jeszcze, no, ale towar autentycznie jedzie na Rosję. Ono w Brześciu, bo ja mam kolegi, ja sam jeżdżę ciężarówką i znam temat i tyle lat tam jeździłem na Moskwę, no i teraz mam znajomych, kolegów, którzy wiedzą, co to się dzieje i do Brześcia tylko wprowadzają samochody, tam ten towar albo naczepy, albo przyładowują i to dalej na Moskwę jedzie wszystko. Także te restrykcje, co oni wprowadzili, to jest pic na wodę, że tutaj niby na Rosję nie idzie towar, ale to wszystko jednak jedzie, tak jak jechało, tylko że inni przewoźnicy to wiozą i tak to się dzieje. A tutaj dla mieszkańców, wie pan, dzisiaj jakby ktoś zachorował u nas tam w Zaleziu, to było, mówię, kilkanaście godzin zblokowane, to ani wjechać na podwórko, ani nie wyjechać. Już nie mówię, że nie będę brzydko nazywał, jak poobstrywali tam wszędzie wszystkie, kurde. Nie, właśnie ja chciałem się o to spytać, no przecież jak ci kierowcy siedzą tyle godzin, to przecież muszą gdzieś załatwiać potrzeby, czyli rozumiem, że po rowach, tak? Poobstrywane wszystkie płopy, nie płopy i naprawdę strasznie tu u nas jest teraz. Coś wyjechać do miasta, czy w ogóle, no nie ma przyjazdu, a już nie wspomnę, mówię, jakiś nie daj Boże wypadek, czy jakaś babcia chora, czy jakaś pani, która ciąże, czy coś będzie rodzić, no to karetka nie ma szans, to dzisiaj nie miała szans, przyjechali helikopter chyba, nie wiem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Radek.